W pewnym więzieniu siedział sobie, jak się łatwo domyślić, więzień. Był skazany na dosyć długą odsiadkę i straszliwie się nudził w tym więzieniu. Nie bardzo wiedział, co zrobić z czasem, jak ten czas upływający zabić. I w pewnym momencie zorientował się, że pod odstającym tynkiem w rogu jego celi są mrówki. Zaczął się z nimi przyjaźnić. Nie jest to zwykła historia, więc proszę się nie dziwić. Mrówki, jak się okazało, były naprawdę bardzo uzdolnione i więzień pomyślał, że może uda mu się je wytresować w jakiś niezwykły sposób. Rzeczywiście, po 2 latach treningów, męczenia się, ćwiczeń udało mu się doprowadzić do tego, że mrówki potrafiły według jego nucenia tańczyć. Po kolejnych 2 latach mrówki potrafiły wykonywać różne akrobacje. Potrafiły robić salta, potrafiły podskakiwać, potrafiły robić fikołki, niezwykłe rzeczy. Po kolejnych 2 latach okazało się, że mrówki potrafią mówić. Po kolejnych latach nauczyły się mówić w kilku językach. Szczególnie jedna była taka, której zdolności przekraczały wszystkie. Wykonywała wszystkie polecenia w niezwykły sposób, nauczyła się 5 języków, prowadziła niezwykłe konwersacje z naszym więźniem, naprawdę była czymś niezwykłym. Po kilkunastu latach więzień wreszcie został z tego więzienia wypuszczony, bo odsiedział swój wyrok. Ucieszony oczywiście zabrał swoją mrówkę, tą szczególnie wybitną, mając nadzieję, że uda mu się ją pokazać w telewizji albo gdziekolwiek indziej, na pewno będzie bogaty, bo w końcu taka niezwykła mrówka. Pierwszego wieczoru po zwolnieniu z więzienia poszedł do baru, żeby się wreszcie napić. Usiadł przy barze, zamówił piwo i z rozkoszą je pił. Kiedy wypił trochę za dużo, nie mógł się powstrzymać i wyjął z takiego małego pudełeczka tę mrówkę, żeby ją pokazać barmanowi, jak niezwykłą mrówkę ma. Postawił więc ją na ladzie i powiedział: niech pan zobaczy, jaka mrówka. Wtedy barman, niczego się oczywiście nie spodziewając, powiedział: najmocniej pana przepraszam, i pięścią zgniótł tę mrówkę. Dla mnie to jest opowieść o 2 rzeczach. Po pierwsze o tym, żeby z czegoś jednego, na czymś jednym nie zbudować sensu swojego życia, bo może się okazać, że to się naprawdę zupełnie zwyczajnie rozsypie. A po drugie, kiedy patrzymy na innych, to umiejmy też doceniać to, co nam się może wydawać zupełnie zbędne, jak ta mrówka, a dla nich to naprawdę może być całe życie.